Dzień dobry, witam na kanale Krystaliczny Strumień Świadomości. Ja nazywam się Ewelina Piotrowska i na tym kanale inspiruję do poszerzania świadomości. A na co dzień zajmuję się oczyszczaniem energetycznym naszej istoty, jaką jest istota ludzka i pracuję według swojej autorskiej metody, którą nazwałam Crystal Session. Więcej informacji na stronie internetowej www.crystalsession.com. Dzisiejszy temat odcinka to uwolnij swoje gardło. Gardło i gniew. Jak to się wiąże ze sobą? Na poprzednim odcinku, to był odcinek o poszerzaniu świadomości, wspomniałam o tym, że boimy się konfrontacji z prawdą. Mówiłam o świadomości, że jest ona zablokowana, ograniczona, bo mamy programy w podświadomości i mechanizmy ją blokujące, oparte właśnie na tych programach. Programy typu lepiej nie widzieć, nie słyszeć, nie widzieć prawdy, bo prawda boli. I teraz pytanie, dlaczego prawda boli? Co się z tym wiąże? Z czego to wynika? Jaka jest praprzyczyna tego lęku? Dlaczego prawda boli? Bo najprawdopodobniej masz pamięć, doświadczenia z tego wcielenia lub z któregoś z poprzednich. To jest jak taka ciągnąca się nitka z taką właśnie informacją, że za prawdę, za wypowiedzenie prawdy zostałeś ukarany, ukarana i to pewnie dotkliwie i zazwyczaj zapisuje się to w postaci traumy. Często jest to pamięć ukarania na pokaz. Dla przykładu, wiecie, te wszystkie historie o paleniu czarownic na stosie, czyli kobiet wiedzących, widzących, no nie wzięły się znikąd. Tak było i my tą informację niesiemy w sobie, jak właśnie tą taką nitkę w naszym polu informacyjnym. To jest i nie mamy na to wpływu. Tak było i my te informacje mamy, wciąż nosimy, czy tego chcemy, czy nie. Stąd też doświadczamy irracjonalnych lęków czy fobii, bo mamy taki zapis, właśnie pamięć często traumatycznych wydarzeń. I mimo, że w tym wcieleniu nie doświadczyliśmy niczego, co by mogło się wiązać teraz, być przyczyną tego lęku, który odczuwamy, to niestety doświadczamy go, bo jest bardzo mocno w nas zapisany. I dlatego mamy na przykład lęk przed wodą, bo jest pamięć traumy utonięcia. Lub lęk przed insektami, pająkami, lataniem, wysokością i wszelkiego innego rodzaju lęki lub fobie. Ciało ludzkie niesie w swoim DNA zapis genetyczny. I nie zapominajmy też, że ciało ludzkie jest ssakiem, a co za tym idzie, jego składową są instynkty zwierzęce. I te instynkty mogą się indywidualnie przejawiać, manifestować też w postaci różnego rodzaju lęku lub paniki. Instynkt w ciele działa poza świadomością, poza umysłem, jest niekontrolowany, taki pierwotny odruch z ciała, ale bardzo skuteczny i ma nas chronić, ochronić, dlatego odczuwamy silny lęk na przykład przed ogniem, przed jadowitymi zwierzętami i tak dalej. Jest to nawet naukowo zbadane, że zrobili taki eksperyment, że u noworodka pojawiają się zmiany biochemiczne w ciele i w mózgu, gdy pokaże mu się obraz na przykład węża. I pomimo, że nowonarodzone dziecko nigdy nie miało kontaktu z takimi zwierzętami, istotami, to wyczuwa i reaguje instynktownie, jak na zagrożenie jego życia. Dlaczego? Bo właśnie jego ciało niesie w sobie taki zapis o zagrożeniu. Jest to w naszej genetyce i w naszym polu informacyjno-energetycznym. Ale wracając do tematu, możemy ciągnąć za sobą taką nitkę informacyjną, która rzutuje na nas obecnie. To jest tak zwana pamięć. Nasze ciało pamięta i jest wypadkową wszystkich informacji energetycznych. I to, że urodziliśmy się w takiej, nie innej rodzinie biologicznej, też jest sumą wypadkową rezonansu z informacjami genetycznymi niesionymi w tym rodzie. To nie jest przypadek. To nigdy nie jest przypadek. W tej kwestii nie ma mowy o przypadkowości. Więc jeżeli za powiedzenie prawdy lub wstawienie się za prawdą, za wyrażeniem się w prawdzie, wypowiedzeniem odważniej swojego zdania, jeżeli za to dotknęła nas dotkliwa kara, być może nawet śmiertelna, to nic dziwnego, że mamy program podświadomości pod tytułem Prawda boli. Prawda jest niebezpieczna. Wyrażenie swojej prawdy jest niebezpieczne. Prawda wiąże się z konsekwencjami, z karą, z bólem, nawet ze śmiercią. I co za tym idzie, nasze gardło, czakra gardła jest całkowicie zablokowana. Mamy zainstalowane mechanizmy blokujące, zatrzymujące wyrażanie się, aby czasem ta prawda z nas nie wyszła, bo jak wyjdzie, to będzie kara. Więc to ma nas uchronić przed ponownym bólem i karą,
plus do tego przekonania i programy, ale też i tożsamości w nas, takie, które boją się wyrażać, boją się kogoś urazić, boją się wychylić. Tożsamości takie mocno wycofane. I to może przejawiać się w różnych kontekstach. Na przykład może tak być, że boimy się wyrażać siebie tak ogólnie do świata, do ludzi. Brak wyrażania siebie, wiecie, takie osoby, na które mówi się, że siedzą jak mysz pod miotłą, takie lękliwe, bojące się własnego cienia, mocno wycofane, co rzutuje na planie fizycznym bardzo zaniżoną samooceną. A w innym kontekście może być tak, że możemy odczuwać lęk przed wyrażaniem się, swojej decyzyjności, swojej prawdy i mówienia głośno tego, co się myśli i czuje, w kontekście tylko do energii męskiej. Może być takie doświadczenie, pamięć, że to właśnie energia męska, czyli mężczyzna ukarał, był tym katem, tym skazującym i wykonującym wyrok, był tym egzekutorem. I teraz na planie fizycznym, normalnie w takim codziennym życiu możemy być pyskate, głośno mówiące, głośno wyrażające swoje zdanie, ale tylko w odniesieniu do energii żeńskiej, czyli do kobiet. Ale w relacji z energią męską, typu partner, ojciec, szef, jesteśmy wycofane, jakbyśmy zapomniały, jak to się mówi, języka w gębie. No tak to wygląda. I wszelkie blokady w gardle, niewyrażone słowa, wyrażanie się, czyli przepuszczam swoją energię, bo głos to wibracja, czyli energia. To moja ekspresja, moja energia. Chcę ją wyrazić głośno, stanowczo. Nie mam rotać coś niepewnie pod nosem. Albo chcę zaznaczyć swoje granice, też stanowczo. Ten wątek mocno wiąże się z asertywnością i z gniewem i zaraz do tego dojdę. Ale teraz chcę jeszcze omówić to, co dzieje się z nami, gdy te wszystkie blokady i ograniczenia działają w gardle, gdy nie można wyrazić siebie, co jest naturalne dla ciała. Po to mamy gardło i struny głosowe, aby się wyrażać. Jeśli tego nie robimy w naturalny sposób, to jak nas ciało o tym poinformuje? Pamiętaj, że ciało ma swoją odrębną świadomość i próbuje się z nami porozumieć. Ale w jaki sposób? No przecież nie wyśle do nas ani SMS-a, ani nie napisze maila. Pokaże nam to bólem, bo jak inaczej? I teraz wszystkie bezpieczniki w obrębie gardła, czyli migdały, krtań, uszy, które są bardzo mocno wyeksploatowane, bo nie mogą w naturalny sposób funkcjonować, to wszystko zaczyna nas boleć. Wtedy chorujemy. My to nazywamy chorobą, ale jest to tylko informacja z ciała i próba oczyszczenia się, bo ciało też ma swoją pojemność. Ono nie chce chorować, ono nie chce pokazywać nam problemu, bo robi sobie krzywdę, cierpi, ale to jedyna droga do pokazania nam, że jest problem. I często jest to problem energetyczny, bo jak już wcześniej wspomniałam, ciało jest wypadkową wynikiem naszej energii. Jak popatrzymy na nasze ciało odrębnie, jako istota ze swoją świadomością, to ono tutaj nie chce cierpieć, bo to je traumatyzuje. Ale musi Ci pokazać, że tutaj jest problem. Zwróć uwagę właśnie na to miejsce. To w tym momencie jest dla Ciebie kluczowe. Hej, tutaj robisz sobie krzywdę. Tutaj jest problem, a ja nie jestem w stanie dłużej tego pomieścić i sobie z tym poradzić. I w tym momencie płynnie przechodzimy do wspomnianego już gniewu. Bo zazwyczaj ten gniew też jest niewyrażany, niewykrzyczany, zablokowany na poziomie gardła. Nie ma ujścia. Energia nie płynie, ma zamknięty kanał. Czy gniew jest zły? Czy gniew może być dobry? Nie możemy oceniać w ten sposób gniewu, bo to jest tylko emocja, jedna z wielu. Emocja, czyli wibracja, poprzez którą ciało się z nami komunikuje. To jest język ciała. Gniew jest informacją, że coś jest nie tak, że ktoś narusza lub przekracza Twoje granice. Jest to komunikat: zareaguj, powiedz stop, postaw granicę, bo w przeciwnym razie poniesiesz szkodę. Ktoś wyrządzi Tobie krzywdę fizyczną, psychiczną czy emocjonalną. Jeśli nie zareagujesz, boisz się powiedzieć odważnie, co czujesz, czyli być w zgodzie ze sobą, czyli właśnie w prawdzie. Jeżeli przekładasz komfort innych ponad siebie, bo na przykład boisz się kogoś urazić, to robisz krzywdę tylko i wyłącznie sobie. Chroniąc innych, krzywdzisz siebie. Zapamiętaj to. I często to właśnie kobiety tak robią, są w takich schematach działania.
I wtedy pojawia się gniew na brak wyrażenia i asertywnej reakcji. Potem pojawia się żal, że krzywdzę samą siebie i to jest bardzo mocno odczuwalne na sercu. Wszelkie kłucie, bóle serca to jest żal. I on jest bardzo bolesny. Jako czująca odczuwam żal klientów podczas sesji oczyszczających, które prowadzę i czasami aż mi zapiera dech w piersi z tego bólu. I to nie jest żal na kogoś czy na sytuację, tylko żal na samego siebie. O brak troski, zaopiekowania się i właśnie postawienia tych granic. Więc gniew jest po prostu tylko informacją, że coś jest nie tak, że Twoje granice są przekraczane, że ktoś okrada Cię z energii, że coś nie działa jak powinno działać, bo jest zablokowane, że masz wewnętrzny konflikt, że nie widzisz, nie słyszysz, bo zmysły pozapercepcyjne, czyli na przykład trzecie oko, jest zasłonięte, czyli to, co już mówiłam odnośnie świadomości, że wszystko jest pozamykane, poblokowane, albo sama nie chcesz widzieć, słyszeć i mówić, bo boisz się konfrontacji i konsekwencji. Więc ten gniew narasta, jest go coraz więcej. I teraz pytanie, gdzie ten niewyrażony gniew ma się pomieścić? Skoro nie jest wyrażony i nie ma upustu, a ciało ma swoją pojemność, to nie jest worek bez dna. I co ciało ma zrobić, gdy już tych emocji typu gniew, żal, frustracja jest pod sam korek? Jak ma się tego pozbyć? Jak ma te emocje wyrazić, gdy masz zablokowaną, gdy masz blokadę na wyrażanie się? Czyli wszystko to, o czym mówiłam, co blokuje gardło. Nie możesz się z tym skonfrontować, jesteś nieświadoma tego, skąd w tobie ten gniew, cholernie boli cię głowa. Na przykład masz migreny regularnie i bolą cię zatoki, latami leczysz zatoki, a to i tak nie pomaga, i tak nie przechodzi, nie skutkuje, bo nie dochodzisz do sedna problemu, do źródła przyczyny. Próbujesz leczyć objaw, ale nie wiesz, czego ten objaw dotyczy, bo źródłem bólu zatok jest ściekający gniew. Tu z czakry trzeciego oka. Tam wszystko się kumuluje i dlatego tu boli. Boli cię głowa, czoło, oczy i zatoki. Do tego jest szczękościsk, bo masz programy o zaciskaniu zębów. Znasz to? Zacisnę zęby i dam radę? Na pewno znasz. U mężczyzn dodatkowo bóle rąk i stawów w dłoniach, bo zaciskają pięści z gniewu. I to wszystko rozgrywa się na planie energetycznym, a ciało fizyczne to odzwierciedla, pokazuje. I co dalej z tym gniewem? Ten skumulowany gniew tutaj na poziomie czoła, zatok, co dalej się z nim dzieje? No spływa do gardła, więc boli nas gardło. I dalej ten cały gniew ścieka do przewodu pokarmowego, bo jest tego tak dużo i to jest tak niestrawna toksyna dla naszego ciała, że większość ludzi cierpi właśnie na niestrawność. I tę toksynę ciało musi jakoś oczyścić, wydalić z siebie. U kobiet odbywa się to podczas menstruacji i niestety z tego powodu doświadczają bardzo bolesnych miesiączek, bo ta toksyna jest bardzo bolesna, strasznie bolesna dla ciała. Toksyna, czyli mieszanka gniewu, własnego żalu, frustracji i lęku. Taka żółć. Nawet mówi się potocznie, że żółć cię zalała. No właśnie, to jest ten cały koktajl, miks naszej własnej toksyny. I to bardzo zatruwa nasze ciało. I nie ma czegoś takiego, że jest jakiś pojemnik i można co jakiś czas ten pojemnik wymienić i opróżnić. No nie ma czegoś takiego, więc ciało radzi sobie jak może i to zazwyczaj objawia się jako choroba, tak zwana grypa, czyli mamy ból głowy, gardła, stawów, ból całego ciała, no i oczywiście gorączka, bo jest to po prostu proces oczyszczenia ciała, dosyć bolesny, ale nie ma innego sposobu. Ale jeszcze wracając do gardła. Jeśli jest ono zablokowane i boimy się swobodnie wyrażać, i boimy się stawiać granice i wyrażać swój gniew, boimy się nawet naszego podniesionego głosu, no to robimy sobie krzywdę. Niewyrażona energia, czyli nasza ekspresja jest utratą naszej energii. Niewykorzystany potencjał, dysfunkcja. A powinniśmy normalnie z niej korzystać. Tak jak naturalnie oddychamy, tak samo powinno się naturalnie i swobodnie wyrażać w swojej prawdzie bez ponoszenia konsekwencji, bez obawy, że zostaniemy ocenieni, rozliczeni i ukarani. Jeżeli czujemy, że buzuje w nas już nie gniew, ale wściekłość i my jej nie wyrazimy, czyli ten ogromny i potężny ładunek energetyczny zostanie zduszony, to gwarantuję Ci, masz tak jak w banku, że od razu pojawia się opryszczka. To jest ta silna energia, która została zatrzymana,
zablokowana, bo nie chciałaś krzyknąć, kogoś urazić, bo nie wypada, bo trzeba okazać szacunek i tak dalej, i tak dalej. Więc robisz sobie krzywdę i ciało musi jakoś to pokazać, jakoś z tym ładunkiem energetycznym musi sobie poradzić. No i właśnie wtedy pojawia nam się opryszczka, która też jest bolesna. Jeżeli w relacji na przykład z partnerem lub z kimkolwiek innym doświadczysz przykrości z jego strony i nie możesz nawet pokazać, zareagować, że jest Ci przykro, że jest to raniące Ciebie, boisz się i masz pojone, że wokół mężczyzn chodzi się na paluszkach, aby przypadkiem ich nie urazić, i pójdziesz gdzieś w odosobnione miejsce się wypłakać. Kobiety zazwyczaj płaczą w łazience, tak żeby nikt nie widział i nie słyszał. To masz jak w banku, z automatu pojawia się stan zapalny gardła lub angina, bo tam Ci to wszystko utknęło. Czujesz to taką wielką gulę w gardle, która boli i której nie możesz przełknąć. Gdy oczyszczam energetycznie czakrę gardła, no to jest tam co robić. Naprawdę jest tam co sprzątać. Mnóstwo blokad, mechanizmów, programów, ale też i traum. Ale gdy to już zostanie oczyszczone, no to ulga jest ogromna. Nawet lżej się oddycha, bo schodzi wielki ciężar. Więc jeśli masz gotowość i ochotę na oczyszczenie energetyczne, to oczywiście zapraszam na sesję Crystal Session. Kontakt do rezerwacji w opisie pod tym nagraniem. I to na tyle w tym odcinku. Jeżeli uważasz treść tego odcinka za wartościową, to proszę daj lajka, udostępnij, będzie mi niezmiernie miło. I oczywiście zachęcam do subskrypcji, aby być na bieżąco. Jeśli chcesz o coś dopytać lub czymś się podzielić, zapraszam na maila, mail w opisie pod nagraniem. I myślę, że pora kończyć. Serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.